chciałbym serdecznie powitać Was w kolejnym wydaniu Gothic News. W dzisiejszym wydaniu porozmawiamy sobie głównie o nowościach tyczących Gothic Remake. Ja jestem Gikeusz i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Zaczniemy sobie od pewnego newsa, który może Was zainteresować. Sasha Henricks pracuje teraz przy Gothic Remake. Dla tych, co nie wiedzą, jest to były pracownik Piranha Bytes, który pracował około 16 lat w tym studiu przy wszystkich częściach Gothica oraz nawet Risenach. Zajmował się głównie level designem, oświetleniem oraz game designem. Myślę, że to dobrze, że taki doświadczony pracownik wrócił do serii, której poświęcił bardzo dużo pracy, bo na 100% ma szeroki wachlarz doświadczeń i wizji, jak mogą wyglądać takie pomieszczenia w grze, żeby klimat pierwowzoru został zachowany. W oficjalnym sklepie THQ Nordic są pewne nowości. Mam tutaj na myśli wprowadzenie fajnego zapięcia na pasek z wizerunkiem śniącego. Wygląda ciekawie, ja sam nie planuję tego zamawiać, ale może ktoś z Was lubi takie gadżety i akurat potrzebuje czegoś takiego. Oprócz tego jest jeszcze nowa bluza, która akurat mi się podoba, ale raczej nie będę jej zamawiał ze względu na wysoką cenę. W każdym razie wizualnie bardzo mi się podoba i może ktoś z Was zdecyduje się na zakup takiej bluzy. Kolejnym newsem jest to, że około tydzień temu Alchemia udostępniła na Discordzie Gothic Community render demona, który wygląda tak jak widzicie na ekranie. Warto też tutaj sprecyzować, że akurat to co widzicie na renderze to jest demon, który ma pilnować wieży Xardasa. Zespół planuje zrobić 3 osobne, różniące się od siebie modele demonów w konkretnym podziale. Jeden model ma być dla zwykłych demonów, kolejny dla tego wieży Xardasa, którego już teraz mogliśmy zobaczyć, oraz osobny dla księcia demonów. Jeśli mam być szczery, mi niezbyt podoba się wizualnie, ale oczywiście nie krytykuję, bo tak jak mówiłem wielokrotnie, to jak to wygląda na renderze może nie być dokładnym odzwierciedleniem, jak to będzie finalnie wyglądało w grze. Mimo wszystko powinniśmy uzbroić się w cierpliwość i cieszyć się z tego, co mamy. Kolejna informacja, która może zainteresować fanów konsoli Nintendo Switch, to że wyszedł nowy patch dla Gothic 2 Complete Classic. Z takich mniejszych zmian, które rzuciły mi się w oczy, to są liczne poprawki odnośnie błędów, awarii, jak i takich rzeczy związanych z UI, czyli jakieś problemy z ekwipunkiem i tak dalej. Dodatkowo naprawiono skradanie i poprawiono kolor wody. Z tych ciekawszych zmian to, że nie można już wykorzystywać run paladynów do zabijania postaci niezależnych i była wzmianka jeszcze odnośnie Pedra, że możemy go spotkać przed klasztorem nawet po kradzieży oka i nosa. Jeśli chcecie poczytać wszystkie zmiany, to zajrzyjcie do opisu filmu, bo tam będą podane wszystkie potrzebne linki. Ostatnim newsem na dzisiaj jest to, że magazyn CD Action w ostatnim czasie opublikował 4 stosunkowo świeże screeny z Gothic Remake. Jeden ze screenów przedstawia Gomeza, który wygląda dosyć ciekawie, zupełnie inaczej niż w oryginale, a sam wyraz twarzy kojarzy mi się bardziej jakby był mieszanką Gorna i Diego, z naciskiem na Gorna, ale tego z Arkani. Dodatkowo nie wiem, czy została zachowana ta siwizna, bo nie wiem, czy to po bokach to przez światło jest takie jasne, czy to faktycznie są te siwe włosy. Oprócz Gomeza mamy też grafikę przedstawiającą gobliny w jakimś takim lekkim opancerzeniu, które trzymają jakieś pałki i siedzą sobie przy ognisku. Pojawiła się też brama nieopodal placu wymian, która wygląda bardzo ładnie. Ostatnim screenem jest piwnica zamku w Starym Obozie, która również mi się podoba pod kątem designu. Dajcie znać, jak Wam podobają się te nowości, które zostały opublikowane. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wydanie Gothic News. Nie zapomnijcie zostawić oceny po obejrzeniu, bo w przypadku tej serii zależy mi na Waszym odbiorze i na jakimś feedbacku odnośnie przedstawionych newsów. Standardowo, jeśli Wy macie jakieś newsy, to napiszcie do mnie na maila, który wyświetla Wam się na ekranie lub bezpośrednio na moim Discordzie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!